Słoneczko grzeje w twarz, dziś dobry humor masz. Wykopię sobie dołek, taki prawdziwy kręci dołek. Już piwko chłodzi się, a zabawa rozkręca się. Przedrem, kto dziś bawi się? Hej, hej! Kto dziś śpiewa ze mną? Hej, hej! O, leżaczek, zimny drink. Dzisiaj nikt nie liczy chwil. Morze szumi, la la la. Cała plaża z nami gra. Oj, leżaczek, złoty piach. Niech wakacje niosą nas. Ręce w górę śpiewa tłum. Niech się niesie letni szum. La 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 la. La 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 la. Kiełbaska na fale tańczą raz po raz, zapraszają wszystkich nas. Muzyka niesie się i każdy dobrze bawi się. Lewa strona krzyczy, hej! Prawa strona krzyczy, hej! Wszyscy razem, hej, 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 hej! Oj, leżaczek, zimny drink. Dzisiaj nikt nie liczy chwil. Morze szumi, la la la. Cała plaża z nami gra. Oj, leżaczek, złoty piach. Niech wakacje niosą nas. Ręce w górę śpiewa tłum. Niech się niesie letni szum. Ja mówię plaża, wy mówicie plaża, plaża, morze, wakacje. Witam serdecznie wszystkich Państwa. No co, pojechali nad morze, mnie tu zostawili. Tu mówią, masz kamery, masz mikrofon, radź sobie, rób live'a. No to jestem, co mi zostało, dlatego z góry proszę wszystkich Państwa o wyrozumiałość, jeżeli się jakieś błędy pokażą, czy techniczne, czy coś, no bo wiecie Państwo, nieraz to tak jest, że człowiek nie daje rady, nie? A miejmy nadzieję, że z Państwa pomocą to się wszystko da tutaj załatwić. Szanowni Państwo, startujemy z nowym kanałem. Co będziemy oferować? No będzie na pewno dla wszystkich coś. Tak się staramy to zrobić. Każdy live będzie miał 3 części. Pierwsza część będzie dotyczyć powiedzmy miasta naszego jako miasta turystycznego. Będziemy się starać osobom, które do nas przyjeżdżają, w jakiś sposób pomóc tu, jak będą przyjeżdżać, żeby mogły się łatwiej poruszać. Każdy z nas oczekuje, jak gdzieś jedzie, jakiegoś takiego jakichś wskazówek albo czegoś, żeby ułatwić sobie i bez stresu gdzieś dojechać. W naszym przypadku no, odwiedza nasze miasto rocznie około 1,5 miliona osób, turystów. No, jest to dość duża ilość. Teraz jeszcze, jak Państwo dobrze wiecie, trwa budowa estakady, która wszyscy mają nadzieję, że ułatwi nam komunikację z Krakowem i do Krakowa i z Krakowa, że nie będzie to tak uciążliwe jak do tej pory, zwłaszcza w okresach właśnie letnich. Chcemy naszym gościom przedstawić możliwe jakieś alternatywne sposoby dojazdu i naszym mieszkańcom też. No zobaczymy, jak się to nam uda wspólnie, oczywiście z Państwem byśmy chcieli to robić. Jeżeli Państwo macie jakieś sugestie, to zapraszamy
do udziału, bo traktujemy ten kanał jako tworzony przez Państwa również, dla Państwa i o naszym Wielkopolsce i regionie. Każdy live będzie się składał z 3 bloków tematycznych. Właśnie pierwszy będzie poświęcony takim sprawom bardziej poradnikowo-turystycznym. Druga część będzie promocyjna sprawa, czyli robimy bezpłatną promocję, tak jak na dzisiejszy live żeśmy przygotowali 2 miejsca. Będziemy robić takie, na każdy live wybierać Państwa zgłoszenia i pokazywać Państwa lokale, firmy, działalność, zespół jakiś folklorystyczny, może jakiś artystów, może sportowców, może koła gospodyń wiejskich. Tam wszędzie, gdzie nas zaprosicie, przyjedziemy, pokażemy to wszystko później, żeby to ujrzało światło dzienne, powiedzmy, w szerokim horyzoncie. Powtarzam jeszcze raz, kanał nie pobiera żadnych pieniędzy za taką promocję. Robimy to dla nas, dla naszego miasta, dla naszego regionu, żeby ci, co do nas przyjeżdżają, widzieli, że tutaj się coś też dzieje, że nie jest to martwica taka, wiecie, że 17 i wszystko zamknięte, do widzenia. Turyści, sami sobie zdajcie sprawę, jak to jest, i widzicie, że przyjeżdżają do kopalni i potem zabierają się z powrotem, jadą do Krakowa, tam mieszkają. A dlaczegoż nie tu? Przecież tu są też prywatne kwatery, są hotele, są restauracje takie, owakie, są takie smaki, inne smaki, są domowe obiady, są rodzinne firmy, które robią jedzenie. No dlaczegoż tego nie pokazać? My, jak jedziemy gdzieś do jakiegoś miasta, do innego kraju, też nie wiemy. A naprawdę to są rzeczy, które są warte polecenia, ponieważ sam się przekonałem na własnej skórze, jak to wygląda, bo oddalone od, powiedzmy, kopalni 100 czy 200 metrów, jakiś problem jest przejść sobie na spacerek po Wieliczce i pójść gdzieś na naleśniki czy na domowy obiad. Przecież wiecie Państwo, 200 metrów to nie jest tak dużo, a naprawdę można super zjeść. Także to będzie ta druga część i zaznaczam jeszcze raz, to jest wszystko bezpłatnie. Trzecia część będzie poświęcona takiej interaktywnego, proszę Państwa, udziałowi Państwa. Dedykowany numer telefonu, który jest w opisie kanału i będzie pokazywany Państwu cały czas. Tematem będą absurdy naszego życia. No, spotykamy się na co dzień, każdy z nas, z jakimiś dziwnymi tematami, z jakimiś wymogami. To musimy donieść taki papier, siaki papier, owaki papier. No wiecie co, papierologia nadal funkcjonuje. Różne są rzeczy, co włos się, ja mam ich mało, tych włosów, ale nieraz mi się też jeżą. Jeszcze jak ostatnio przeczytałem, nie wiem, czy Państwo też czytaliście, że sąd w Krakowie przyznał, proszę Państwa, kamienicę osobie, która obecnie ma 160 lat. No, dajcie ludzie spokój. No przecież to są jakieś już przegięcia. Takie rzeczy będziemy wyłapywać. Zachęcamy do rozmów telefonicznych. Tak jak powiedziałem, jest dedykowany numer telefonu. O tym jeszcze porozmawiamy później. Jest zachęta dla Państwa również, bo nagradzane będą finansowo te najciekawsze przesłane przez Państwa, czy to nagrane absurdy, tak żeby Państwa zachęcić. Kanał cały jest tłumaczony z uwagi na to, że mam nadzieję, że będą oglądać nas również goście z zagranicy. Będzie tłumaczony na język angielski. Każdy live będzie zapisany i do późniejszego odtworzenia. Stroną muzyczną to właśnie to, co Państwo słyszeli na początku, między innymi zajmuje się kanał Pedro Band. Zapraszam Państwa tam też, proszę w ich imieniu o subskrypcje i lajki.
Mają super kawałki, niektóre do tańca, do posłuchania, takie również do jakichś tam przemyśleń. My będziemy ich muzykę tutaj nie promować, bo to jest niejako produkcja powiązana z naszym kanałem. Będziemy ubarwiać nasze spotkania, właśnie będziemy ubarwiać ich muzyką. Wracając jeszcze do tematu tych wizyt u Państwa, chętnie przyjedziemy w każde miejsce, gdzie nas zaprosicie. Gdzie my przyjedziemy, będziemy prosić o zgodę. Nasi prawnicy opracowali odpowiednie formularze, aby to wszystko było zgodne z RODO. Także będziecie Państwo, jeżeli przyjedziemy do Państwa bez Państwa zaproszenia i zapytamy grzecznie, bo Państwo możecie nie wiedzieć, że coś takiego jest jak ten kanał, i zapytamy grzecznie, czy Państwo zezwalacie na pokazanie na naszym kanale Państwa działalności. Proszę się liczyć z tym, że taki formularz będzie konieczny do wypełnienia, żeby wykluczyć jakieś spory prawne albo coś. To jest formularz ze zgodą na publikację miejsca, a jeżeli będą występować osoby, to również na publikację wizerunku. No cóż, o tym powiedziałem, że będzie tłumaczony, muzyka jest, wszystko jest. Zapraszamy naprawdę do kontaktu z nami e-mailowo. To wszystkie te dane są podane u nas w opisie na kanale. Zaczniemy dzisiaj, proszę Państwa, od węzła Wielickiego w kierunku kopalni soli. Będziemy się przyglądać temu przejazdowi i co nas czeka, a już będziemy Państwu przedstawiać pewne rzeczy, pewne przemyślenia, które mogą pomóc tu w tej, no, bądź co bądź uciążliwej sprawie z tą strefą budowlaną. No zobaczymy, jedziemy. To jest ta trasa, którą pojedziemy w tej chwili. Włączamy się, proszę Państwa, z A4 od strony Katowic. Tu na tym pasie, jak miejscowi wiedzą, a zamiejscowi, no trzeba im to powiedzieć, zjeżdżają się na ten pas, dojeżdżają auta z A4 z kierunku, tak jak powiedziałem, Śląska. Dlatego tu nieraz się tworzy korek do świateł. Zaraz będziemy przez te światła przejeżdżać. Lubi to być korek, zwłaszcza w godzinach szczytu. O wszystkich utrudnieniach, w jakich godzinach statystycznie one występują, powiem Państwu za niedługo. Przepraszam z góry, bo mam lekką chrypkę, coś z gardłem. Tutaj mamy zjazd na dzielnicę Wieliczki Krzyżkowice. Będziemy też omawiać pewien alternatywny sposób dojazdu do Wieliczki. Zbliżamy się do jednego z marketów budowlanych. Teraz będzie stacja paliw. Kto lubi fast foody, to jest tu też miejsce takie niedawno powstałe obok stacji, gdzie można sobie też fast foody skonsumować. Zbliżamy się powoli do strefy budowy. I zobaczmy, co tu się dzieje, proszę Państwa. Mamy 3 pasy ruchu. Zatrzymamy się na chwilę. 3 pasy ruchu. Ten duże auto ciężarowe jedzie od strony Bochni. To jest stara A4. Nim została wybudowana autostrada A4. Środkowy pas jest w kierunku na Bochnię, a to jest z Bochni, ten skrajny lewy. Chcąc wjechać do miasta, do centrum, do Wieliczki, musimy się trzymać cały czas tego prawego pasa ruchu.
Zaraz zobaczcie Państwo, jak to wygląda w przybliżeniu, jak już dojedziemy. Proszę zobaczyć, środkowy pas stoi. To jest jeszcze średniej wielkości albo w ogóle mały korek. Ponieważ tu będziemy im zaraz przejeżdżać przez światła. Skrajny pas prowadzi, tak jak powiedziałem, do centrum Wieliczki i on ma praktycznie cały czas zielone światło. Natomiast te dwa pasy na Bochnię i z Bochni są puszczane naprzemiennie, czyli światła są z samochodami wyjeżdżającymi z Wieliczki, czyli jadącymi z centrum Wieliczki i nie tylko z centrum Wieliczki, jadące od kopalni. Zaraz to wszystko Państwo zobaczycie dalej. Proszę bardzo. Te dwa pasy tutaj, gdzie teraz myszką pokazuję, ten samochód jedzie od Bochni i oni mają zielone i na Bochnie też mają zielone. Będą tam przejeżdżać przez teren budowy i my mamy też na Wieliczkę na centrum zielone. Tu nieraz mogą się tworzyć korki z powodu tego, że mamy przejście dla pieszych. No i piesi mają, jak wiadomo, pierwszeństwo. Czyli jeżeli jest duży napływ samochodów, a idą piesi z autobusów tutaj, bo jest przystanek autobusowy, to zawsze się tych samochodów trochę nagromadzi, no i trzeba mieć jednak cierpliwość. No, tego się nie ominie niestety w żaden sposób. Piesi są takimi samymi użytkownikami dróg jak i my, jadący samochodami i trzeba o tym pamiętać. Tu już jest lekki korek od Wieliczki, od centrum na wyjazd do Krakowa, ale to jest jeszcze nic wielkiego. Po prawej stronie będziemy mieć stację paliw. Tutaj zawsze trzeba ostrożnie, bo jest przejście dla pieszych. Nieraz stoją auta, przechodzą piesi między autami. Trzeba zwolnić mocno. Jak Państwo będziecie jechać, jeszcze wrócę tam do tej katowickiej drogi. Tam jest odcinkowy pomiar prędkości, także uważajcie, 3,5 km bodajże ma przed samą Wieliczką. 140 jest ograniczenie, ale niektórzy mają ciężką nogę i lepiej ostrzec. Bywają momenty, szanowni Państwo, że to jest wszystko zablokowane. Właśnie z powodu tamtego wyjazdu przez budowę, ponieważ tak, jadą auta tutaj od góry, też drogą na Rutowicza ulicą i tam też w kierunku Bochni i jadą tędy przez rondo tutaj od Wieliczki, od kopalni, od centrum. Bywa tak, że to i ten korek jest tam daleko, aż tam za ten dom jeszcze dalej, no ale miejmy nadzieję, że to się będzie powoli kończyć. Zjeżdżamy już na kierunek do Wieliczki, do kopalni soli, no to cały czas jesteśmy w Wieliczce, ale już na kierunek kopalni. Proszę zwrócić uwagę na budynek po lewej stronie. To jest stacja kolejowa. Przedostatnia przed końcowym przystankiem. Przed przystankiem Wieliczka, kopalnia soli.
Proszę zapamiętać tutaj to miejsce, ponieważ wrócimy i będę miał dla Państwa pewną propozycję do przemyślenia, czy takie rozwiązanie, jakie zaproponuję, nie byłoby korzystne dla Państwa. Po lewej stronie będziemy mijać nowy budynek sądu i prokuratury, niedawno oddany, okazały. Po prawej park, staw. Zbliżamy się, proszę Państwa, do po prawej stronie ważenia. Po lewej w sumie pierwszy duży parking. On jest oddalony jakieś 700 metrów od wejścia do kopalni. Proszę spojrzeć, już się zapełnia, mimo że jest 1 czerwiec, jeszcze nie ma pełni lata, a parking jest prawie już full. Jak mówiłem, po prawej jest budynek ważelni starej, kampery. Kolejny parking po prawej stronie. Najszybciej się, im bliżej kopalni, tym się szybciej zapełniają te parkingi. Jest mały koreczek. Tutaj po lewej też macie parking mały. Korek nam się robi na centrum, mimo że jest 14 godzina. Prawdopodobnie turyści wychodzą i przechodzą przez pasy. Tu po prawej jest parking dla autobusów. Po lewej znowu jest mały parking, tam trzeba zjechać. Jest przystanek autobusowy, alternatywa. Linia 304 jadąca do dworca w Krakowie i z dworca w Krakowie pod samą praktycznie kopalnię. Można rozważyć. Autobusy też stoją nieraz w korkach, zwłaszcza tam, gdzie nie ma bus pasów. Ale przyjęło się, że jednak puszczamy autobusy, żeby te opóźnienia rozkładowe były jak najniższe i widać to, że kierowcy jednak puszczają autobusy, żeby się mogły dołączać do ruchu bez czekania. To jest dobry nawyk. Jedziemy dalej. Przez pasy przechodzi akurat pani przewodniczka z kopalni. Pewnie idzie na zjazd na dół. I jedziemy pod kopalnię. Kostkowa nawierzchnia, trochę tłucze, trochę rzuca. Po prawej stronie mamy starą szkołę górniczą. Po lewej mamy trakt papieski, który łączy szyb Daniłowicza, ten co Państwo widzicie po prawej stronie, z szybem Regis. Tu jest wejście główne do kopalni. Widać szyb Daniłowicza. Tutaj dawniej był wjazd i tam z tyłu jest stadion piłkarski. I w okresie letnim ten stadion był udostępniany, ale tylko nie murawa, tylko bieżnia wokół murawy, jako parking. I to było pewnego rodzaju rozwiązanie, żeby rozładować ten ruch na parkingach. Coś mi się tutaj myszka
Ręka mi się obschła, że tak się wyrażę. Dobrze, jedziemy z powrotem troszkę. Jesteśmy w tym miejscu. I tutaj jeszcze mamy parking po prawej stronie. I po lewej też był taki mały parking. I to jest właściwie, szanowni państwo, koniec. Gdzie można tak zaparkować na parkingach najbliżej kopalni. Teraz mógłbym państwu pokazać, wrócimy się jeszcze do pierwszej stacji, do tej przedostatniej raczej stacji, która jest kolejowa w Wieliczce, i pokażę państwu, zaproponuję państwu coś pod rozwagę. Cofniemy się troszkę dalej. Już to zrobimy. Sekund, dwie. Jesteśmy już prawie. Dobra. Tu. Jesteśmy. Stacja kolejowa. I teraz tak. Tutaj w lewo, widzicie państwo ten mały budyneczek taki, jest wjazd na parking Park and Ride. To jest dość spory parking. Wjeżdżacie sobie państwo tutaj, przykładowo, zostawiacie samochód, kupujecie bilet za grosze na pociąg, który jeździ co pół godziny, i przyjeżdżacie sobie z tej stacji do Wieliczki Rynek. I tam dosłownie macie, proszę państwa, 200 metrów do kopalni. Tak jak ta przewodniczka szła. O, to jest to przejście tam, co pokazywałem państwu, że jest ta pani przewodniczka idzie. Dojeżdżacie praktycznie na miejsce. Nie macie stresu. Nie szukacie miejsc parkingowych. Nie jeździcie w kółko, bo na tym parkingu już się skończyły. Jedziecie tu szukać, tam szukać. Tu sobie wiedźcie. Rozważcie taki temat. W następnym filmie za tydzień, ewentualnie za 2, zobaczymy, jak nam to wypadnie. Chcemy państwu pokazać jeszcze jeden parking. On jest stąd niewidoczny w ogóle, a jest. I też się dojeżdża pociągiem jeden przystanek. I to by chyba było wtedy najlepsze rozwiązanie. Tak to wygląda. Na następnym filmie poświęcony właśnie takim dojazdom i próbie objechania tego wszystkiego, tych korków, przedstawimy państwu alternatywny wyjazd z kopalni, i jeżeli przeanalizujemy też dojazd, czy będzie to opłacalne czasowo, czy też jakichś korków tam nie napotkacie, to również taki dojazd państwu będziemy chcieli zaprezentować. Także jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę, piszcie do nas. My będziemy się starać odpowiadać na te wasze pytania, pomagać wam. Numer telefonu podajemy, proszę bardzo. Jest numer telefonu i macie go również, macie adres mailowy również w opisie kanału. Przechodzimy do punktu drugiego, a mianowicie miejsca, tak jak zapowiadałem. Jakie miejsca bym państwu polecił? Niepołomice to jest miasto oddalone o rzut beretem praktycznie od Wieliczki. Król Kazimierz jeździł tam na łowy. Sztandarowa Puszcza, na grubego zwierza jeździł. I tam, jadąc z Bochni, taką boczną drogą, zaraz przy puszczy, to się nazywa ulica Brzeska, napotkałem coś według mnie wspaniałego. Grill. Grill, ale nie codzienny grill, bo
począwszy od właściciela tego grilla i przygotowującego te wszystkie potrawy, to już jest ciekawa opowieść, ponieważ proszę sobie wyobrazić, tenże pan pracował w restauracji Wierzynek w Krakowie. No, to znakomita, tam królewskie głowy siadały do uczt. Tenże pan otworzył grilla. Przyjedźcie tam, nie pożałujecie. Nie zawsze chce się zrobić grilla sobie, a jak jesteśmy w większym gronie, to się nie chce. Pan, zaprosicie go do siebie, zrobi wam u was. A jeżeli nie, to jedźcie paczką, zaraz zobaczcie, jak to wygląda. Gramatura, to jest wszystko dopracowane. Gramatura jest olbrzymia. Dopracowany, kiełbaska z grilla, piersi, no jadłospis jest niesamowity. Co tam można ciekawego zjeść? No, bardzo miła obsługa, jest czysto. Są i namioty na zewnątrz. W środku też można usiąść na łonie natury. Puszcza jest obok. Także, szanowni państwo, odwiedźcie, jeżeli będziecie w okolicy, a nawet nie, zróbcie sobie wypad od czasu do czasu taki i odwiedźcie to miejsce. A ja państwu pokażę, jak to tam wygląda. Zapraszam. Weekend wita nas od rana, słońcem błyszczy już polana. Droga wiedzie między las, dzisiaj dobry czeka czas. Dymek płynie ponad drzewa, ptasi koncert w lesie śpiewa. Wszyscy jadą w dobry nastrój, zostawiając troski w mieście. Jedziemy dziś na grilla, bo cenna każda chwila. Śpiewa las i śpiewa wiatr, jak piękny jest ten świat. Jedziemy dziś na grilla, weekend właśnie się zaczyna. Dobre jadło, dobry czas, niech ta chwila porwie nas. Na ruszcie ogień już tańczy, zapach wokół wszystkich łączy. Śmiech i rozmów, głośny gwar, tak smakuje wolny czas. Nie potrzeba wielkich planów, ani modnych dziś lokali. Gdy przy stole siedzą razem ci, co zawsze są najbliżsi. Jedziemy dziś na grilla, bo cenna każda chwila. Śpiewa las i śpiewa wiatr, jak piękny jest ten świat. Jedziemy dziś na grilla, weekend właśnie się zaczyna. Dobre jadło, dobry czas, niech ta chwila porwie nas. Tam, gdzie pachnie las i drewno, tam wracamy znów na pewno. Tam, gdzie ogień ciepło daje, każdy troski zapomina. Tam, gdzie pachnie las i drewno, tam wracamy znów na pewno. Gdy przyjaciół słyszy śmiech, to najpiękniejszy życia dzień. Jedziemy dziś na grilla, bo cenna każda chwila. Śpiewa las i śpiewa wiatr, jak piękny jest ten świat. Jedziemy dziś na grilla, weekend właśnie się zaczyna. Dobre jadło, dobry czas, niech ta chwila porwie nas. Tam, gdzie pachnie las i drewno, tam wracamy znów na pewno. Gdy zapytasz, dokąd iść, powiemy:
oknie lśni niebieski blask. Filiżanki dzwonią. Wiedziałem, że coś się stanie. Mikrofon mi się nie włączył, także muszę przerwać i powtórzyć to, co powiedziałem. Karpę pod papugami. Młodzi ludzie pełni energii, pełni optymizmu. Wspaniałe desery wymyślają, coś wspaniałego. Dbają o to wszystko. Odwiedźcie ich bardzo proszę. To ich podbuduje i zmobilizuje do dalszego działania, żeby się nie załamali. Gastronomia jest ciężkim kawałkiem chleba. Także trzeba im dodać otuchy i odwiedzić, pochwalić i spożyć dobre rzeczy, ciasta, czekolada. Na oknie lśni niebieski blask. Filiżanki dzwonią, aromat się niesie. Na ladzie kruszy się wanilia. Z daleka kusi ciast, barw paleta. Pióra błyszczą jak tęczy wzór. Każdy stolik ma swój styl i blask. I kiedy wchodzisz, mówisz cicho, to miejsce ma własny styl. Hej, hej, słyszysz ten głos? Papugi śmieją się tak. I każda woła po imieniu, jakby znała cię od lat. Pod papugami, pod papugami. Tu smak i śmiech tańczą razem z nami. Pod papugami, pod papugami. Miło, kolorowo, bardzo blisko. Kawa na stole, biura nad nami. Pod papugami, pod papugami, hej, pod papugami. Dzbanek paruje przy karmelowym cieple. Ktoś miesza łyżką, ktoś się śmieje w tle. Papuga mruga, obserwuje i wzrokiem zaprasza cię. Na krześle siadasz i widzisz, na półce lśnią szeregi ciast, a w każdym jest trochę słońca, duszy też. Hej, hej, słyszysz ten głos? Papugi śmieją się tak. I każda woła po imieniu, jakby znała cię od lat. Pod papugami, pod papugami. Tu smak i śmiech tańczą razem z nami. Pod papugami, pod papugami. Miło, kolorowo, bardzo blisko. Kawa na stole, biura nad nami. Pod papugami, pod papugami, pod papugami. Usiądź tu chwilę, nie śpiesz się dziś. Niech kolor otuli każdą twą myśl. Gdy papuga zawoła, chodź, 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 to nawet w każdy dzień będziesz chciał zostać tu. Pod papugami, pod papugami. Tu smak i śmiech tańczą razem z nami. Hej! Pod papugami, pod papugami. Miło, kolorowo, bardzo blisko. Kawa na stole, biura nad nami. Pod papugami, hej! Pod papugami, hej, hej! Pod papugami.
zapraszam jeszcze raz do tej kawiarni. Znowu, żebym sobie nie włączył mikrofonu. Przepraszam bardzo. No, to wszystko jest trema, widać. Naprawdę tam jest fajnie. Jeżeli byście Państwo chcieli taki materiał promocyjny mieć od nas zrobiony, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego. Podkreślam, robimy to bezpłatnie. Bezpłatnie. Chcemy promować to, co się dzieje tutaj u nas w Wieliczce, w okolicy, w powiecie wielickim. Także kontaktujcie się z nami. My przyjedziemy i chętnie to zrobimy. Przechodzimy do trzeciego punktu, czyli, tak jak zapowiadałem, absurdy naszego życia. Telefon, wiadomo, uruchomiony jest. Zaraz pokażemy numer. Proszę uprzejmie. Aby Państwa zachęcić, przygotowaliśmy coś takiego. Absurd miesiąca, szanowni Państwo, będzie nagradzany kwotą 300 zł. Będziemy się starać to przesłać, oczekując od Państwa jak najmniejszej ilości danych wrażliwych, czyli będzie to najlepszy chyba blikiem na numer telefonu. Jeżeli macie taką funkcję, to bardzo proszę. Będziemy w ten sposób to załatwiać. 300 zł dla najlepszego absurdu miesiąca. Na tyle kanał stać i tyle możemy dać. Natomiast jak osiągniemy tam, powiedzmy, jakiś pułap 500, o Boże, 500 subskrypcji, niemożliwe chyba. Chociaż zobaczymy, miejmy nadzieję. Dzięki Państwu zawsze. Zapraszam do subskrybowania, do lajków, do przekazywania, udostępniania innym, żeby też nas wspierali tutaj, jeśli chodzi o lajki. O kurczę, a ten skąd się wziął? Wiecie, kto to jest, nie? On jak usłyszał kasa, to od razu się pojawił. Jak niesamowite. No to jest skarbnik z naszej kopalni, ale co on tu robi? No usłyszał pieniądze, nie? Skarbnik jak każdy. O Jezus Maria. No cóż, muszę schować tę kasę od razu, żeby mi tu nie siedział na głowie. Dobra, czekamy na telefon. Może ktoś zadzwoni, odważy się zadzwonić. Pieniądze czekają, wprawdzie nie w sejfie. W międzyczasie puścimy wam muzyczkę jakąś, żeby było wygodniej i milej. I jedziemy. Zapraszamy. Czekamy na telefon. Świętujemy 22 urodziny Kodano. Zegar tyka jak serce w rytm. Światła migoczą, ja wpadam w dym. Podłoga płonie, czas się zatrzymał. Kroki jak echo, dusza rozpływa. W powietrzu iskry, czuję ich smak. Serce
przyspiesza, to nasz znak. Tańcz, tańcz, aż po świt, gorączka nocy w nas się tli. Tańcz, tańcz, niech trwa ten stan. Mocne skrzypce, orkiestra gra, cała hala drży, ogień w nas płonie. Każdy ruch jak błysk wśród gwiazd, cienie wirują, nikt nie jest sam. Muzyka wciąga, jak fala nas niesie. To nasze miejsce, nasz świat, nasz reset. Niech trwa ten stan. Wszyscy razem! Tańcz, tańcz! Tańcz, tańcz! Tańcz, tańcz! Hej! Okej. Posłuchaliśmy sobie ciekawej muzyki. Czy ktoś mi napisze na czacie, czy mnie słychać w ogóle, bo ja tak może mówię do ściany. 3 osoby są, proszę mi napisać z łaski swojej kogoś o 1 osobę, czy 2, czy 3. Napiszcie mi, czy mnie słychać i widać. No bo nie wiem. Naprawdę nie wiem. Napiszcie, napiszcie, proszę. Pisze ktoś? Okej, to w międzyczasie jeszcze muzykę puszczamy. Kolejny utwór. Bardzo proszę, zapraszam. Słońce już nisko, a my wciąż tu. Wokół nas piasek i zapach błękitu. Nie szukaj słów, nie szukaj już tchu. Ta noc nie zna granic, nie zna limitu. Krok po kroku zmieniamy ten dystans. W twoich oczach widzę czystą iskrę. Daj mi być bliżej jeszcze ten raz. Niech płynie rytm, niech stanie czas. Biodra się kręcą, serce chce bić. Tylko tak dzisiaj naprawdę chcę żyć.
Licznik na piasku, gra nasza nuta. Zapomnij o wszystkim, co było źle. Ruchy jak ogień, noc nas otula. Cała ta plaża dzisiaj się buja. Powolny ruch, przyspieszony puls. Wszystkie bariery obracamy w kurz. Tylko ten beat, tylko ten stan. Najlepszy wieczór, jaki dziś mam. Daj mi być bliżej jeszcze ten raz. Niech płynie rytm, niech stanie czas. Biodra się kręcą, serce chce bić. Tylko tak dzisiaj naprawdę chcę żyć. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, Jeszcze bliżej. tylko ty i ja, tylko ty i ja. Tak się to przedstawia. Dziękuję bardzo za te słowa otuchy na czacie. Serdeczne dzięki. Dzwońcie, dzwońcie, dlaczego nie dzwonicie? Pogadamy sobie troszkę. Może macie jakiś absurd życia. Przypominam, 300 czeka. 300 czeka. Czy ktoś się odważy zadzwonić? Czekamy na odważnych. Czekamy na odważnych. A w międzyczasie, to wiecie co? Zaproszę was na swojskie disco. Dobra? Jedziemy z tym. Swojskie disco. Witajcie, lecimy z tym! Wszyscy razem! Hej, 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 hej! Hej! Hej, hej! Hej, hej, dziewczyno, co powiesz na party? Chodź, chodź, to nie są żarty. Biegniemy razem na klepisko. Zaczniemy nasze swojskie disco. Bas już dudni pod stodołą. Gwiazdy kręcą się nad głową. Nie ma planu, nie ma spiny, tylko śmiech i dobre miny. Nie ma planu, nie ma spiny, buty w błocie, serce w niebie. Ta noc tańczy sama z siebie. Hej, raz i dwa, wiruje świat. Ręce w górę, nie chcę spać. Hej, hop i klap, do białego rana. Swojskie disco nie do stania. Hej, raz i dwa, śpiewa wieś. Kto tu stoi, chory jest. Hej, hop i klap, bez gadania. Swojskie disco. Swojskie disco. Hej, hej, hej. Hop, hop. Hop, hop. Siano pod nogą, księżyc jak żar. Stary traktor robi basu dar. Sąsiad już tańczy na beczce po piwie. Krzyczy, hej ludzie, tu się żyje. Płonie ognisko, iskry do nieba. Każdy tu tańczy, bo tak trzeba. Nie ma ciszy, nie ma tła, tylko nasza wieś to gra.
świcie. Tu się imprezy nie kończą skrycie. Babcia przyniosła słoik ogórków. Jedzcie dzieci, macie wzórków. Śmiech się niesie aż po las. Swojskie disco, nasz złoty czas. Hej, Hopi Club, do białego rana. Swojskie disco nie dostania. Hej, raz i dwa, śpiewa wieś. Kto tu stoi, chory jest. Hej, hej, Hopi Club, bez gadania. Swojskie disco, swojskie disco. Hej, hej, hej. Hop, hop. Hej! No i gitara. Teraz jeszcze, szanowni państwo, muszę patrzeć na ten mikrofon, czy w ogóle mówię do ściany, czy do mikrofonu. Okej. To teraz na wesele was jeszcze w międzyczasie. Może jakiś telefon będzie, mam jeszcze parę minut czasu. To na wesele was zapraszam. Nad Tatrami słońce, w kieliszkach biel, na talerzach kiełbasa, oscypek i chleb. Teść krzyczy, opa, wujek! Dziś tu Mazowsze z Podhalem tańczy, rozpala krew. Pan młody w koszuli, rozpięty guzik znów. Panna młoda w tańcu, gubi krok znów. Talerze jak dyski lecą w ciepłą noc. Babcia z dziadkiem w kółko mają żywy, młody krok. Nasze polskie wesele, niech zakręci się świat. Opa, hej! Saksofon goni skrzypce, aż się pali nam parkiet i dach. Nasze polskie wesele, aż do rana chce trwać. Pod skrzypeczki melodie, serce wali jak bas. Góral z werwą piątą wódkę zniósł. Śpiewa 100 lat głośniej niż by mógł. Kumple w białych koszulach robią pociąg w krąg. Test kondycji ma dziś każdy gość. Nasze polskie wesele, niech zakręci się świat. Hej! Saksofon goni skrzypce, aż się pali nam parkiet i dach. Nasze polskie wesele, aż do rana chce trwać. Pod skrzypeczki melodie, serce wali jak bas. Lewa noga krok, prawa noga skok. Ręce w górę krąg, cały świat dziś nasz jest to. Nasze polskie wesele, niech zakręci się świat. Opa, hej! Saksofon goni skrzypce, aż się pali nam parkiet i dach. Nasze polskie wesele, aż do rana chce trwać. Jak się kręci to koło, niech się kręci nam raz po raz.
będzie jeszcze 50 lat, bo gdy zagrają znów ten wspólny nasz szał, nasze polskie wesele w sercach będzie grać. No i mamy to. Proszę Państwa, zbliża się już godzina i 10 minuta naszego spotkania. Oglądającym dzisiaj serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Nawet dla jednej osoby opłaca się robić takiego live'a, bo jest zainteresowana. Nawet dla jednej się opłaca robić. A miałem tych osób 4. Także dzięki serdeczne. Proszę w miarę możliwości przekazać znajomym, że jest coś takiego. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie, co byście chcieli zobaczyć. To będzie duża pomoc. My z naszej strony postaramy się być we wszystkich miejscach, tam gdzie nas zaprosicie. Pokażemy to. Start każdego kanału jest trudny, zdajemy sobie z tego sprawę. Nie będziemy się poddawać, no chyba że po 100 nie będzie nikogo już, po 100 wydaniu, ale wierzę, że jednak zainteresowanie będzie, ponieważ będziemy się starać robić to, co dla Was będzie jakąś wskazówką, jakąś pomocą, gdzie się udać. Nie musicie się pytać tam, patrzeć tu. My Wam to pokażemy. My Wam to pokażemy, żebyście mieli gotowe, jeżeli jedziecie w jakieś miejsce docelowe, żebyście mieli podane to praktycznie na przysłowiowej tacy, czego możecie oczekiwać. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za wizytę, za wytrwałość, no bo ponad godzina to jednak żeście wytrwali. Piszcie Wasze sugestie, co poprawić. Na pewno muszę z tą techniką sobie tutaj poradzić. Co poprawić, jakie są Wasze oczekiwania, co dołożyć. Będziemy się do tego przymierzać. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia. To zdrowie, nie muszę powtarzać, za mędrcami jest najważniejsze. I do kolejnego razu, do spotkania w takim gronie lub szerszym jak dzisiaj. Życzę Wam zdrowia, spokoju, głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Na koniec ten, niech się Pan pokaże, co mi tu kasę pilnuje na Wasze nagrody. Ok. Wszystkiego dobrego.